O, i taki jest profil od początku. Przedrukowujemy, publikujemy, tam jeden z pierwszych numerów to jest Utopia, a socjalizm, chyba i lewica, czyli innymi słowy, ten taki wymiar utopijny, prawda, tego. Publikowaliśmy też teksty takie typowe, można powiedzieć, sowietologiczne, czyli analizy naszych krajów, regionu, prawda, przez specjalistów zachodnich. Przedrukowaliśmy teksty opozycjonistów czeskich, prawda, nie tylko opozycjonistów, nawet z czasów praskiej wiosny, Węgrów, Rosjan. To był świat, można powiedzieć, naszych zainteresowań, to znaczy świat idei, które mogą być przydatne jako strawa duchowa i świat równocześnie informacji o tych krajach, które są bliskie, czy też powinny być bliskie Polakom ze względu na podobieństwo problematyki, z którą zmagają się. Próbowaliśmy różne teksty filozoficzne, politologiczne, ekonomiczne, sporo dość, ze względu też na moje zainteresowanie jako ekonomista, sporo tekstów ekonomicznych publikowaliśmy. Mieliśmy zresztą bardzo dobrych współpracowników polskich. Później, kiedy drukowaliśmy polskie, to był Włodzimierz Brus, mój eks-szef, był Staszek Gomułka z London School of Economics, prawda? I tam były jeszcze jakieś teksty polskie ekonomiczne, socjologiczne mieliśmy bardzo dobrych, prawda? Baumana, prawda? Teksty. Nie pamiętam w tej chwili, czy Marysi Hirszowicz był też teksty. No, w każdym razie filozoficzne, czy takie ogólne eseje Leszka Kołakowskiego, ale też młodszego pokolenia. I to spotkało się z dobrym przyjęciem na Zachodzie od początku. To, co było charakterystyczne dla nas i to związane z obciążeniem naszym, można powiedzieć, garbem psychicznym, że myśmy przez dłuższy czas w ogóle nie publikowali stopki, to znaczy włącznie z moim nazwiskiem nie było publikowane. No, ono się pojawiło, moje nazwisko, tylko nie było stopki, bo właściwie trudno mówić o redakcji. To było coś spontanicznego z numeru na numer, właściwie to się zmieniło. Poza tym, że to było jakby family business, rodzinne, prawda? To znaczy, że w to było zaangażowana Iśka i Nina, Gienek i ja, prawda? To był stały skład. Poza tym byli ludzie, którzy byli ściśle związani, właśnie tak jak Dorosz, jak Ross, prawda? Natomiast inni to byli ludzie, którzy często z chęcią uczestniczyli w dyskusjach, podsuwali teksty, tłumaczyli bardzo oddane osoby i coraz więcej z krajów. W każdym razie nazwisko moje pojawia się bardzo późno, prawda? Bardzo późno, podobnie jak w Wolnej Europie. Ja występuję pod pseudonimem i moje teksty, przez dłuższy czas moje teksty w aneksie są podpisywane anonimem, znaczy pseudonimami, różnymi. Proszę? Różnymi pseudonimami, tak. To się zmienia w czasie. Pamiętam Andrzej Wert, później jakieś inne, nawet już mówiąc prawdę, nie bardzo pamiętam, jakie było pochodzenie, jakie było źródło tych pseudonimów.